Nazywam się Urszula. Roch Apalewicz. Jesteśmy po ślubie 50 lat. No to wylosuj pytania. Jak się poznaliście? No to tak nieciekawie. Jechałam rowerem z praktyk. Po drodze spotkałam chłopaka. No a przejechałam, wyminęłam go. Jakieś 50 metrów dalej spadł mi łańcuch. Spróbowałam szybko naprawić, ale nie dało się. Chłopak przeszedł koło mnie, spojrzał, poszedł dalej. Więc sobie pomyślałam, jaki on jest. Później, po 2 dniach, spotkaliśmy się u mnie w domu, bo przyszedł do mnie zakładać prąd. Świeciłam mu wtedy lampą, bo mi ku ściany kable zakładał. I takie było nasze poznanie. Jak wyglądała nasza pierwsza randka? No cóż, było to bardzo dawno, ale to się pamięta. Po prostu byliśmy w domu i ktoś z rodziny żony zaproponował, ażeby odprowadzić jej siostrę. No, mówiąc prawdę, na to czekałem, bo była okazja wejść z dziewczyną, a z powrotem wiadomo, już by z siostrą nie wracał. No i więc poszliśmy, no i oczywiście najprzyjemniejszy był powrót. No, tak prędko do domu żeśmy nie weszli tam. No trochę było przed domem. Pamiętam tylko płot taki. No teściu tam pobudował, chyba solidny, bo żeśmy się tam oparli i ten płot jednak wytrzymał. A to był pierwszy pocałunek. No i tak to było. Kto pierwszy powiedział kocham cię? Pierwszy powiedział małżonek na ławce w domu rodzinnym moim. I to było wszystko. Ja się ucieszyłam, no. Moja żona uwielbia gdy. No tak, trudne pytanie. Może powiem, czego nie uwielbia. Może jak nie mówiłem jej często, że cię kocham. Co zapamiętałaś z ceremonii ślubnej? O, to będzie nie bardzo, co ja zapamiętałam. Cieszyłam się z tego ślubu, że wychodzę za mąż, ale bardzo mi było przykrości. Ktoś był przysłużny i sprowadził na nas milicję. Urozmaicił, tak? Była rewizja przed ślubem, wywracane wszystko. Bardzo przykro, stres. Później zachorowała siostra, bo poród miała, zawieźli ją do szpitala. Następny przyjechał wuj męża, no tak, sam i mówi, przyjechałem sprawdzić, mówi, w domu, więc jeszcze więcej żeśmy stresu i nerw było, bo dopiero odjechała milicja w ten dzień. No i później ten wuj tak nas nastraszył. A w dodatku to wszystko na złość się robiło. Przy ślubie w kościele zaczęły pioruny bić, grzmoty, więc powiedziano, że długo nie będą mieszkać ze sobą, rozejdą się. Takie były przesądy, no ale jesteśmy tyle i na razie wszystko w porządku. Jak zdrobniale mówisz swojej żonie? Nie mówię tak urzędowo, Urszulo. No nie, Urszulka mówię. No tak, Urszulka, no i tak. Ale czasami popełniam kochanie, tak, też mi się zdarza. No skarbie też. Co lubicie robić razem? No razem lubimy. Jesteśmy zakochani w kwiatach,
razem kupujemy kwiaty, sadzimy je i pielęgnujemy ogród. Lubimy razem wyjeżdżać. Lubiliśmy wyjeżdżać w czasy pod namiot z dziećmi. Lubimy jeździć na rowerach, na takie spacery rowerowe. To razem lubimy robić. Najtrudniejsze momenty w naszym małżeństwie. No, takim najtrudniejszym momentem w naszym małżeństwie była decyzja przeprowadzki z wygodnego, pięknego, dużego mieszkania w M5 na działkę pod namiot w celu realizacji budowy naszego małego domku. To był najtrudniejszy moment w naszym małżeństwie. Mieszkaliśmy w tym namiocie od wiosny do jesieni. Paliliśmy sobie po prostu ognisko. I na tym moja kochana żona bardzo smaczne obiadki gotowała. Tak. No proszę. Co nauczyłaś się od męża? No co nauczyłam się? Nauczyłam się oszczędzać. Nauczyłam się od męża tego, że pokazał mi, co to jest Pismo Święte. Od tego nie wiedziałam. Czytał mi zawsze to Pismo Święte. Dużo się nauczyłam, bo czytał mi przypowieści Salomona. Niektórym się zgadzałam, niektórym nie, ale cicho, nic nie mówiłam. Tego się nauczyłam. No i nauczyłam się słuchać tego, co czytał. To wszystko. Przepis na udane małżeństwo to. No to chyba najbardziej zna się na tym ten, który to na małżeństwo stworzył. Który to zaprogramował, który wiedział, jak mąż, jak żona, co mąż, co żona powinni, co należy do ich obowiązków, jak powinni żyć, jak powinni w stosunku do siebie się zwracać. Jest to, jak ktoś chce, w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, w liście apostoła Pawła do Efezjan. Małżeństwo to... Nie wiem, jak to powiedzieć, małżeństwo. Małżeństwo to żyć razem do samej śmierci. Razem, no, żeby była nad naszym zawsze ta ręka Boża i żebyśmy wspólnie skończyli ten żywot. To jest małżeństwo to. Tak jest. Tak, myślę. Tak nam dopomóż Bóg. No to żono, tak jak za dawnych czasów. Jeszcze. Dobrze, a teraz pokażcie nam, jak się całowaliście 50 lat temu. Ojej! Jak braliśmy ślub. A jak braliśmy ślub, to się tak całowaliśmy.